kolejnym odcinku o systemie bezprzewodowego sterowania radiowego systemu F&Wave przyłączymy do istniejącej instalacji elektrycznej ściemniacz uniwersalny 230V prądu zmiennego. Użyjemy też przycisków zdalnego sterowania oraz pilota czteroprzyciskowego. Taki ściemniacz współpracuje z różnymi obciążeniami, z lampami żarowymi i halogenowymi, ze ściemnialnymi żarówkami LED i SL, z regulowanymi transformatorami. Będziemy mogli ściemniać, rozjaśniać za pomocą pilotów, przycisków zdalnego sterowania i przycisków lokalnych. Oto typowy układ, zasilanie, puszka rozgałęźna i wyłącznik pojedynczy. Odbiorniki zdalnego sterowania występują w dwóch wersjach. Jeden do montażu w rozdzielni na szynę DIN. Jest to moduł typowy 18 mm. Jeżeli mamy taką możliwość, montujemy go w rozdzielni, a jeżeli nie mamy możliwości, to montujemy w puszce i ten drugi moduł, odbiornik zdalnego sterowania, zamontujemy w puszce podsufitowej. Do sterowania układem użyjemy nadajnika w postaci przycisku, pilota czteroprzyciskowego oraz przycisku dzwonkowego. Przed wszelkimi pracami wyłączamy napięcie. Oto opis urządzenia. Rozpoczynamy od wymiany dotychczasowego wyłącznika jednobiegunowego, jednoprzyciskowego na łącznik dzwonkowy, monostabilny, chwilowy. Przyłączenie przewodów jest proste. Są tylko dwa zaciski, obojętnie który przewód do obojętnie którego zacisku. Montujemy w puszce i gotowe. Ale taki układ bez odbiornika będzie działał w taki oto sposób. I teraz zajmiemy się montażem w puszce podsufitowej odbiornika zdalnego sterowania ściemniacza uniwersalnego 230V. Demontujemy przewody w puszce. I według tego schematu przyłączymy ściemniacz uniwersalny. Najpierw przyłączymy przewód z lampy do zacisku oznaczonego jako obciążenie w taki oto sposób. Następnym etapem będzie przyłączenie przewodu z łącznika do zacisku oznaczonego jako S1. Tutaj oznaczyłem jako przewód brązowy lub niebieski, bo możemy sterować sygnałem L lub sygnałem N. My będziemy sterować sygnałem N, zerem. W ten oto sposób. Można sterować też fazą. Teraz przyłączymy przewód fazowy zasilania do zacisku L odbiornika.
Łączeń w puszce nie jest zbyt dużo. Myślę, że poradzi sobie z tym każdy. Teraz przewód neutralny. Do złączki WAGO. I teraz drugi przewód. Właśnie tak to montażowo wygląda. Ponieważ mamy i niebieski, i brązowy prowadzony do łącznika, to musimy w ten oto sposób przyłączyć łącznik do tego sterowania tym zerem, czyli sygnałem N. Przewód z lampy także do kostki, do złączki. I jeszcze zostanie nam przyłączenie zasilania, czyli przewodu neutralnego do odbiornika, do ściemniacza. Użyjemy giętkiego przewodu, aby w tej puszce można było ten przekaźnik dobrze umiejscowić. I to jest ostatnie łączenie w tym przekaźniku, w tym odbiorniku. I za chwilę załączymy napięcie i wypróbujemy układ. Przycisk lokalny działa tak zwane miękkie załączanie, czyli powoli się rozjaśnia. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje rozjaśnianie, skok co około 10%. Drugie przyciśnięcie dłuższe powoduje zmniejszenie oświetlenia. I parowanie nadajnika. Naciskamy przycisk programowania. Obwód lampa zaświeci się. Naciskamy przycisk nadajnika. Parowanie gotowe. Sprawdzamy. Układ rozbudujemy jeszcze o pilota czteroprzyciskowego, którego też musimy zaprogramować. Naciskamy przycisk programowania, dioda komunikacji zgaśnie, zaświeci się lampa, naciskamy przycisk na pilocie i już pilot z odbiornikiem współpracuje. Mamy możliwość w tym układzie załączania i regulacji oświetlenia z 3 miejsc. Do odbiornika możemy przypisać do 8 nadajników zdalnego sterowania. Do ściemniacza możemy używać także żarówek LED, ale muszą one być przystosowane do ściemniania, do regulacji. Taki symbol dyskwalifikuje taką lampę. Symbol ten nie może być przekreślony. Wtedy taką lampę możemy zastosować do ściemniacza. Dziękuję za uwagę.